Jesteśmy w warszawskiej kuźni mistrzów. Dużo mówić czy nie trzeba. Artur Grepler, zobacz co robi. Artur, nagrywają cię. Obroń się teraz. Tam mamy Wiktora. Wiktor też się przygotowuje do walki. A tutaj trener podgląda. Jesteśmy tutaj też z trenerem Arkiem Wieczorkiem. Ja tutaj przyjeżdżam tylko ciasta jeść szczególnie. To jest moje główne zadanie. A no, jak ja gdzieś jesteśmy i mi się coś podoba, to on musi jeść. Także ja przyjeżdżam, on zrzuca wagę, a ja idę do góry. Wybraliśmy WCA ze względu na to, że ludzie, z którymi tutaj Muslim ma okazję sparować, bardziej pasują do charakterystyki Adriana Bartosińskiego. To są ludzie, których on też nie zna na co dzień i potrzebowaliśmy takiego bodźca, który zmusi go do bardziej kreatywnej pracy, czutki w tym danym momencie, a nie tylko takiej przewidywalności, którą już jak się robi sparring z tym samym zawodnikiem 10., 15., 20 raz, no to już wiesz, że on cię nie wiadomo czym nie zaskoczy. What's up, Adrian? John Bones Jones here. I just want to wish you all the best in your fourth title defense for KSW. Obviously not an easy thing to do. Co ci powiedzieć? Swojego pozna, nie? Jak się to mówi o Bartosie, mówią, że jest na bombie. Jones też jest znany z takich rzeczy. Mr. Bones tutaj to tylko krecha pomoże. Tutaj szczęście nie pomoże. O! Bartosz! Co się stało? Ja nie mam czasu, są święta, muszę do domu. I będę miał spokój na święta, no. Myślę, że nawet słabszy będzie niż Andrzej. Że jak na to pójdzie, to się szybciej poda. Chciał się ze mną charakterem mierzyć, ale zbyt ładne dzieciństwo miał, żeby ze mną się mierzyć charakterem. Powiem wam, jest forma, jedziemy tutaj całym składem. Wiktor, Szpilka, Muslim, także jedziemy, nie? 20 grudnia, Łódź jest nasza. What you doing, man? Zobaczcie, kto się obudził. Godzina 12:30. Pokaż palec. Miesiąc po walce, on jeszcze w gipsie chodzi. Co nie jest gift? To samo. Idziemy na fitcake'a, na kawę, na browary tam, czy jak? Browary. O. Dawaj. Tutaj jesteśmy na moich rewirach, warszawskie Bielany, gdzie zaczynała się moja przygoda w Polsce. W 2005 na wprost była na samym końcu ośrodek dla cudzoziemców, Bielany. I tam mieszkałem i tam poznałem pierwszy raz Adama Soldajewa. Taki dzieciak był mały. Czasami pozwalaliśmy się z nami bawić, czasami nie. Tutaj się zapoznaliśmy od tamtej pory. Ta przyjaźń jest. Pożegnamy się z trenerem. Wszystkie plecaki takie same. Weź teraz ten prawidłowy, nie? Gdzie tam są? Wszystkie doby są takie same. Teraz będę miał możliwość przez 3 dni pożyć inaczej. Miłego. Kiedy się widzimy? Wtorek, poniedziałek. Dobra. Co myślisz? Jak chcesz. Ja jestem do 21 grudnia tutaj. Randkę mam 20 grudnia, Atlas Arena. Po randce wyspać się, najeść się i w niedzielę trzymaj się. Obserwacja jest cały czas aktywna, nie? Byłem w niedzielę na lotnisku Chopina odebrać Irasa, bo był w Berlinie, wracał. Tak sobie wjechałem na parking, no i widzę, ktoś stoi na pasach, wiesz, i tak się zatrzymuję, żeby przeszli. Patrzę, czy przychodzą ludzie, nie? A tutaj stoi trener Popowski, nie? No opuszczam się, mówię, trener, ja mam oczy wszędzie, nie? A ty jak się zdziwił, złamał za głowę, mówił, a bzik za tobą jest. Na moich rewirach się kręcili chłopaki. Zgodnie z planem dogadane z dietykiem, bo to jest serem feta. 627 kalorii można zamienić. Ten deser z dyni jeszcze, ten kopiec kreta czekoladowy. A wiesz, że teraz odejmują punkty, tak? To tak nie będzie. Nie będziesz mógł tak sprytnie zrobić jak ja. Trzymamy się planu, nie podjadamy. A u mnie też tak było. Bo jest jak zdrówku. Jakie zdrówko? Jak zdrówko u ciebie? Ale gdzie oni strzeli? Pokaż. Teraz to już się zagoiło. Łaj. Wiesz, to wszyscy mówili, że to tylko palec, a zobacz, nie mogę go zgiąć. No ale go zgiąć nie mogę. To jest maksymalne. A to rehabilitacja będzie dobra, Tak, nie? no za 2 tygodnie mam rehabilitację dopiero.
Ale to kurde, czasami się budzę z takim bólem tego palca, że to jest masakra. Ale krzywy jest. Ogólnie mi się wydaje, że nastawili źle, bo on jest jakiś taki. Ale miałem prosty ten palec, ja pamiętam. Zobacz, zobacz jak ten jest. masz tylny, później będzie krzywo. Gdyby nie palec, wiesz, no. Może byśmy inaczej siedzieli, wiesz o co się... Żeby musty mnie mówił, gdyby nie zapasy. Każdy ma coś gdyby. Przez palec oddałeś pas, trzeba było nie patrzeć i dalej walczyć. A to nie tak, że Patryk był lepszy? Jaki palec? Masz racja, tego dnia był lepszy. Jak zobacz wyszedł. Wyspany był, powiem. Ale wiesz, jest taka śmieszna historia. To było chyba w drugiej rundzie. Andrzej podchodzi i mi mówi, nie? Jest rozcięcie. Na zgięciu chyba palca serdecznego Adama Soldaniewa. Agresywnie mówi, coś tam muszę, a ja patrzę się tak na palec. Coś tam lekarze robią, ja patrzę, krew, kurde, wszystko. Ja patrzę się na ten palec i słyszę jak Andrzej. I potem Andrzej bierze za głowę i mówi, zrozumiałeś? Ja się patrzę na niego i on tak w szoku się na mnie patrzy, zrozumiałeś? Ja mówię, możesz jeszcze raz powtórzyć? On kurde, jak to powtórzył? Bo nic nie słyszałem. On zaczął powtarzać, też połowę nie słyszałem, bo znowu się gapiłem na ten palec. Materiał jest nagrywany dla niego i ten zawsze musi się o sobie opowiadać non stop. Ale jeszcze nie było żadnego wywiadu, bo przegrał, nikt się nie interesuje. No to przegrał. Teraz Słuchaj, no nikt do mnie nie dzwonił, nie pisał. Jakbym wygrał, to byłaby kolejka po wywiadzie. A jak wiesz, no niestety przegrałem. Nikt się nie odezwał, nikt nie pisze, Połowę kalorii chyba stracone. więc Mogę to dać, tak? oczywiście, proszę pani. damy radę, spokojnie. Pani się nie martwi, nie wyrzucimy. To można byłoby to Jones posypał Bartosowi. A o co chodziło w ogóle z tym? Czemu Jones, kurde, mówi w życiu powodzenia? najpierw, że AJ. Ja też. Ja myślałem, że... I potem ludzie dodają, ja mówię, o co chodzi? Przecież to OJ-a on mówił. Patryk, z całym szacunkiem do twoich umiejętności, ale dobrze wyglądałeś tam, naprawdę. Ale jakby nie palec, no to Adam by trochę zawalczyłby z tobą. Dzisiaj mamy czwartek i to jest mój obiad. 629 kalorii zamieniłem na 3 ciasta. Tam pozostawały jeszcze 4 kalorie, czyli 4 kalorie mogę jeszcze coś podjeść. A tu pani jeszcze taki wypadek zrobiła, że mi to posypka poleciała. nie? Także więc zostajemy w kaloriach. Kurde, żeby Arbi nie zobaczył, że my tu jesteśmy, bo on mówił, że ja do fit cake'a złamy chcę, no czemu mnie nie zabieracie? Więc Arbi, ja spałem, oni do mnie dziś dzwonili, obudzili mnie i tak przyszedłem. Co robiłeś w nocy, że tak długo spałeś? Grasz Wiesz, znowu? ja byłem na wakacjach, to tam troszeczkę mi się zepsuło pora dnia. A tak to palec mnie boli i nie mogę zasnąć, nie? Gdyby nie ten palec, wiesz. To by chłopak nie. go wysypał. Ostatnio chciał też na sparingi przyjść i później po sparingach dzwonił, się obudził. Jak to się mówi? Budzik mnie właśnie, na 13 miałem budzik ustawiony. Ale... Kręć żonę, ty. Pani sołtys, pani prezes. Kamil jest sołtysem, tylko się wstydzi, jak przyjeżdżają kamery, to ściąga tabliczkę sołtys, bo to wisi tabliczka sołtys normalnie. Musiałem powiedzieć żart z sołtysem, bo nie byłbym sobą, gdybym nie wiem, czy... Co to za spóźnienie? No, widzisz, on nadbagaż. Słuchajcie, dobrze, że Adrian ma bardzo dobre zarobki. Prezes najlepiej zarabiającego kampu parterowego prawdopodobnie na świecie. Słuchajcie, hitem to było to, jak Adrian przez rok przyjeżdżał do mnie na treningi. Wiedziałem, że... Ej, Przez rok. Musi to powiedzieć, tak jak ja muszę powiedzieć o tabliczce sołtys, on musi opowiedzieć tą historię. Dokładnie. Rok przyjeżdża na treningi, po każdym treningu idzie pod prysznic. Źle. Idzie się wykąpać. Pod wannę. Któregoś razu wchodzę mu dać ręcznik, a on stoi jak neandertal w wannie, gdzie prysznic jest po prawej stronie. Zaraz to pokażemy. No, wiecie, że nie widziałem prysznica? Idź, Meru, zobacz. Ej, znowu się Patrycja śmieje. Ty, on tą historię Patrz. do końca życia będzie opowiadał. Patrzcie. Przez rok. Kabina jest po prawej, a Adrian przez rok wchodził do wanny, kąpał się w wannie, kąpiąc się nie widział, że tam jest prysznic. Znacie takiego wujka najebanego, co zawsze opowiada tą samą historię. Kamil teraz na każdych świętach, przy najbliższej okazji, na każdej imprezie pod wpływem alkoholu opowiada tą historię. Ale nie powiem, jest śmieszna. Jest śmieszna. Słuchajcie, mikrourazy w MMA nie istnieją. W ogóle. No zawsze mnie denerwuje, jak ktoś chce ze mną wygrać, no. Jak ktoś chce ze mną wygrać, to znaczy, że widzi swoje szanse, a to już mnie bardzo denerwuje. Raz by się taki rywal trafił, co by chciał ze mną przegrać. Jeszcze mi się nie trafiło, kurde. Zobaczcie, koszuleczka Undefeated, już nieaktualne.
Ale 7-7 jeszcze dalej Andrzej. Kolejna jest dopisana z 7-7, żeby hejterów piekła dupa. Ale chyba waży ta koszulka. Tym Andrzej się Aż się kurwa palamy zadolamy. To z małego. Kurwa ręka zakła. Aha, musimy zdjąć. Jeszcze coś tu fajnego jest. Co? Takie AN. Gdzie? A ja nie wiem. Jak? Wydrukowali jakoś bez mojej zgody. Jeśli chodzi o Muslima, no to z racji jego pochodzenia trzeba uważać na balachy. U Adriana to kuleje. Także jak macie stawiać, to stawiajcie albo poddanie Muslim, albo Bartosz z decyzją. Albo nokautem. Nie ma szans. Wolałbym poddać, ale jak wejdzie pod tą rękę, w sumie teraz to pod tą, bo ona jest teraz, tu jest sztuczny biceps, nie wiem, czy wiecie, jaka to jest siła rażenia teraz. Możecie być nieświadomi, jak ta ręka bije. Kiedyś bałem się prawej, teraz boję się już lewej. No może wejdzie tą swoją czeczeńską brudką pod tą rękę i stworzyć, jak to trener mówi, spraw fizyki, siła na siłę. Kojarzycie? Jak jedzie auto 100 na godzinę i drugie auto 100 na godzinę, to ile jest przy kolizji? Ty byś odpowiedział 200 ml, ale chodzi mi o prędkość teraz. 100 plus 100 to będzie 200 km na godzinę. Więc będziemy polować na siłę na siłę. Jak jego główka się będzie, to jest jego główka, ona się będzie zbliżała w moją stronę, a moja ręka i kolizja będzie tu. Trener Pepłowski mówi, po co bić mocno w nieruchomy cel, jak można bić, jak cel się do ciebie zbliża. Ma to sens, co? No tak mi wytłumaczył prawami fizyki. Mam nadzieję, że Adrian nie popełni tego samego błędu, co Andrzej i nie pójdzie w nim w wymianę jak pod żabką. W pierwszej rundzie. No może masz cios, ale zobacz, jaką masz małą rączkę. Mała ręka, bo łatwiej się wcisnąć. Rozumiesz? Niech będzie, niech będzie. I tak bym wolał, żebyś spróbował jakiegoś poddania w którejś tam rundzie, nie? Nie doszło do tego spotkania o jakieś 30 sekund, bo mogło dojść do ciężkiego pobicia na lotnisku już i mogłoby tej walki nie dojść. Ja poszedłem po auto, Pepło stał z walizkami, z Krasnym przechodzili przez pasy do mnie i Muslim jechał i normalnie na pasach przed nimi się zatrzymał, nie? A ja przyjechałem, no nie wiem, no z 15-20 sekund później, nie? Ale chyba wiedział, że ja tu zaraz będę i odjechał. Z piskiem opon. No to już z piskiem dałem. To już to dałem. Ale tryb sport włączył w aucie, na pewno musiał szybciej odjechać. Skąd takie wsparcie od John Jonesa? Menager załatwił, zapłacił, nie wiem ile, dużo musiał zapłacić, co? Menager. Za pozdrowienia od John Jonesa. Boję się, że fakturę mi wystawi za te pozdrowienia. To nie będzie mała faktura. No, bo już mi tam opowiadał, czego nie musiał załatwić. Ale nie wiem, coś tam mógł dodać od siebie. Coś tam mógł dodać, żeby załatwił po znajomości, no. Figurant, no to jak to figurant załatwił, no jakoś tam się prześliznął jak zawsze na farcie, ale jakoś załatwił, no. Oby nakier obejrzy tak, ci da figuranta, zawsze tak to nagrywa później, zawsze mi tak nagrywa, ci da figuranta. Moja historia krótko. Mam 33 lata. Na papierze głupi nie jestem, bo mam tytuł magistra inżyniera z Politechniki Gdańskiej. Treningi zacząłem mając jakieś 16 lat. Trafiłem na siłownię, ale wcześniej to zawsze, wiadomo, jakieś pompeczki, bieganie, podciąganie drążki. Także trenuję już więcej niż połowę życia. Regularnie, bez żadnych przerw. Kończąc studia popracowałem w zawodzie, zobaczyłem, że to mi się nie podoba za bardzo. Nie jest to coś, co chciałbym robić, więc przeszedłem już do czegoś innego i kupiłem sobie pierwszą kamerę. Tak trafiłem na YouTube'a mając 24 lata, także nie jestem
jeszcze z pokolenia dzieci wychowanych w internecie. Zacząłem nagrywać i 9 lat później jestem tutaj. Do tego jakieś sporty siłowe. No, staram się uniwersalnie trenować i to wszystko łączyć, stąd też jestem w miarę mobilny, rozciągnięty. Nie jestem takim klamotem po prostu zbitym. Najbardziej znany, myślę, jeżeli chodzi o internet, no to ostatnimi czasy największa popularność to była seria mundurowa, którą robiłem. Po prostu testowałem sobie każdą możliwą jednostkę mundurową w Polsce, a dokładnie co trzeba zrobić, żeby się do tej jednostki dostać. Straż pożarna, policja, Straż Graniczna, była tam Formosa, to jest jedna z najbardziej takich pewnie emocjonujących serii. Jeżeli chodzi o pomysł na te mundury, no to myślę, że troszkę połączyłem kropki. Zdarzyło mi się kiedyś powyciskać na ławie z 2 policjantów. Generalnie myślałem, że policja do mnie idzie, żeby mnie usunąć z ulicy z ławeczką, bo miałem ławeczkę na ulicy i myślałem, kurde, już mnie idą tam wywalić. A się okazało, że zadali mi pytanie, siema AJ, czy możemy powyciskać? A mówię, o kurde, proszę bardzo. No i wtedy przyszło mi do głowy, że żeby tak realnie przygotować materiał z policją, to był taki pierwszy materiał, no a później to już była Służba Ochrony Państwa i tak dalej, i tak dalej. Stąd to się tak urodziło, rozwinęło. Dużą kreską bym oddzielił siły specjalne, bo najtrudniejsza była Formosa, ale to było coś zupełnie innego i nie polegało na tym, że jest trudny test fizyczny po prostu, tylko polegało na tym, że ktoś jest wycieńczony, nie je, nie śpi i trwa to parę dni. A tak, no to już z takich typowo sprawnościowych rzeczy, które trwały 1 dzień, no to na przykład kontrterroryści, bo tam było całkiem sporo zajazdu fizycznego i nawet miałem przygodę z naderwanym, spękniętym bicepsem, bo prawie sobie urwałem rękę, jak na Tyrolce zjeżdżałem i źle zostałem zapięty, no ja gdzieś tam źle włożyłem rękę. A z takich zwykłych to powiem, że Straż Pożarna jest dosyć wymagająca. Jeżeli chodzi tak o maksymalne punkty, to myślę, że Straż Pożarna jest dosyć trudna. Poszedłem na zajęcia, porozmawiałem sobie z Bartkiem z Pirani i co? I po prostu gdzieś tam poczułem, że fajnie potrafi wytłumaczyć, odpowiada mi jako trener. Czuję, że Bartek ma po prostu możliwość poświęcenia mi odpowiedniej ilości czasu. Na tym poziomie uważam, że nie ma to bardzo dużego przełożenia, czy trenujesz w najlepszym, czy w średnim klubie, bo to są podstawy do nauczenia. Może mogę nie mieć racji, może to być kontrowersyjne, ale korepetycji na przykład na studiach najskuteczniej uczą studenci. W ogóle o czym my, przepraszam, mówimy. Jakby Bartek to jest, wiesz, to jest szatan, nie? To jest inna sprawa, ale jak już mówić o najlepszym klubie, czy tam coś, w gorszym klubie czasem, tylko w gorszym. Nie wiem, co to znaczy gorszy klub, czasem poznasz osobę, która no jest mega kotem, no nie? Nawet, nie wiem, w klubie, który nie ma 5 gwiazdek. Ja stójkę umiem, w stójce nie mam obaw, będzie problematyczny, jakby w sensie będzie miał problem. Może iść w parter, ale na nieszczęście bardzo mi się ten parter podoba i widzę, że no po prostu mega sprawny jestem w parterze i instynktownie działam, mam sporo siły. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, żeby Piotrek szedł w ten parter, bo może się przejechać, no. Ale no, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No dawaj. No. Dzięki. Super, bardzo dziękuję. Ja lubię przychodzić w takie miejsca, gdzie sobie nakładasz na wagę ile chcesz, bo to już mniejsza, przebolejemy tą cenę, ale ty możesz sobie podejść i zamawiasz sobie pierogi, bierzesz tam, 2 pierogi, schabowy nagle, a chcesz jeszcze skrzydełko, jakieś sajgonki i sobie tak kombinujesz, składasz sobie co chcesz i jesz, nie? Tak lubię wyjść sobie zjeść na przykład. Normalnie bym zjadł w domu. W zasadzie, jeżeli chodzi o takie dietetyczne sprawy, no to bardzo dużo gotuję sobie sam. Mamy tutaj makaron ryżowy z zupą, jakiś kotlecik z kurczaka, żeby coś białeczko dobić. No, placki ziemniaczane jem raz na rok, ale jak tu przychodzę, tak od razu możecie sobie właśnie dodać, co chcecie. Sałatka, żeby troszkę odczynu zasadowego wprowadzić, troszkę odkwasić. Robiłem w swoich treściach sporo materiałów pod tytułem siłownia dla 20-latka, siłownia dla studenta do 500 zł i tak dalej. No i się szkoła normalnie odezwała do mnie, że mają zapotrzebowanie na zbudowanie siłowni. No i tak z takich pomysłów na przykład na YouTubie generalnie, co sobie robiłem dla zajawki, wyszło to, że będę mógł w rzeczywistości taką siłownię nie tylko koncepcyjnie, ale w rzeczywistości zbudować. Zawsze to były koncepcje, a teraz będzie koncepcja i wykonanie. No i to jest na przykład fajna zajawka, to mi się
podoba, cieszę się, że mogę coś takiego zrobić. A pierwsza jest jeszcze w liceum, do którego ja chodziłem. 9. Gdynia jest to liceum, do którego ja chodziłem, tylko że ja chodziłem do tej szkoły w innym miejscu. Budynek jest inny, po latach musieli się przeprowadzić, natomiast wychowawcy, nauczyciele są ci sami. Znajomy malarz, chłopaczyna Kuba siedzi, maluje, więc zobaczymy, jak mu idzie i pokażę wam po prostu, o co chodzi. To jest pierwszy symboliczny, ruch. Pyk. Pyk. O, chłopie, to trzeba na 2 razy, nie? Nauczyciele, kiedy byłem tutaj w liceum, wszyscy mówili mi, że nic ze mnie nie będzie. I mieli rację, skończyłem na malowaniu ścian. Wszystko jest folią poprzykrywane, zabezpieczone. Jakiś podstawowy sprzęt jest, który będzie się nadawał do tego, żeby został, ale takiego rdzenia tutaj brakuje. Mamy pomieszczenie, które ma 50 metrów kwadratowych. Chcemy zrobić taki aneks. Nie będziemy przerabiać wszystkiego, tylko wykorzystamy też to, co już tutaj jest. A na tej ścianie po prostu oddzielimy innym kolorem, zrobimy taką wnękę i tutaj wyrzucimy profesjonalny sprzęt, który będzie pewnie służył na lata. I dla mnie na przykład w moich czasach, jak ja byłem w liceum, to w ogóle, żeby ktoś myślał o siłowni dla uczniów, to było abstrakcja, a dzisiaj patrzę, że to jakby świadomość tego ruchu i potrzeby ruchu, świadomość rośnie, więc takie rzeczy można robić. Jeżeli chodzi o mój dzień, to by było na tyle, więcej wam nie zdradzam. No i widzimy się już na gali, na konferencji, jeszcze dużo przed nami, także obserwujcie, śledźcie i widzimy się następnym razem. Dzięki. Zapytany wcześniej, czy śledzę sporty uderzane. Śledzę, może nie jestem tak bardzo jak wy wkręcony, ale myślę, że jednak trochę. A ulubionymi sportowcami, no oczywiście John Jones. No i chyba nie będzie tajemnicą, że ci więksi mnie bardziej inspirują. No i Fedor Emelianenko. Bardzo mi się podoba to, że on wychodzi z taką pokorą. To mi się chyba najbardziej podoba. No i wiadomo, to jest masakra, jak on niszczy, nie? No ale też nie ukrywajmy, Maciej Jewtuszko, no to jest gość, z którym miałem już okazję wejść w szranki i ten uśmiech, on jest złudniczy. On powiedział mi, że największą daniem lekcji jest front na twarz, no i pierwsze co zrobił, front na moją twarz. Zamknąć mordę, bo rozmawiam tu o holisku. Mocne strony Piotra to na pewno jest wzrost jego gimnastyczne umiejętności. Całe życie w sporcie, więc on jest bardzo porozciągany, bardzo dynamiczny jest. Wydaje się wszystkim ludziom, że jest taki miły, sympatyczny i że jak uderzy się go w głowę, to nie odda. A wbrew pozorom, jak się dostanie, że tak powiem, przysłowiowo w ryj, to nie zostawia drugiego policzku, tylko oddaje. Jego atuty to są na pewno te jego długie ręce, bo to naprawdę z przedpokoju trafia tymi prostymi, a ty jesteś przy demofonie. No i też jego ta dynamika, skoczność, to więc to są jego atuty i bardzo szybko łapie wszystkie jakieś graplerskie rzeczy, więc mam nadzieję, że zdążymy to pokazać w walce i jego przeciwnik się nie wywróci po pierwszym ciosie. Robi z chłopakami bardziej doświadczonymi. To nie jest tak, że leży i kwiczy, tylko oddaje i ma swoje momenty, nie? Tak jak w starym Prajdzie też były takie walki, że hokeista, jakiś się bił czy bejsbolista, z tego co pamiętam, z kimś innym, z innymi dyscyplinami. I takich fryków ja szanuję, bo to chłopacy, którzy są ze sportem związani i dobre wartości przekazują, więc to akceptuję. Reklamę ci zrobiłem taką znowu, że jak spierdolisz, to ja powiem ci, że kasuję numer, Nie pisz, nie dzwoń! Na stojąco stąd, próbujesz i stąd, wiesz, a weźmiesz sobie, ty masz bardzo to dynamiczne, wejdziesz sobie pod niego, wyciągniesz go, bo to są naturalne dla ciebie ruchy, tak jak o tyczce, nie? Tylko taka ciężka tyczka. Ciężka tyczka, wracamy. Dawaj. Dawaj, ostro! No lecimy, na po swoje, do końca! Ale myslím si takhle, vycházím, když se budeme bavit v nějaké minulosti, tak takový nejatraktivnější éra těžký váhy byli ty kluci, že jo, jako byl Velasquez, Emelianenko, který měli do těch 104 kg, měli tu dynamiku, měli ten granát, že jo, a dokázali zabíjet kohokoliv. Samozřejmě ten sport se hodně vyvíjí a dneska i tady tu fyzickou zdatnost, i ty
i ten jako movement, že už mají kluci, co mají třeba kolem těch 118 kg a samozřejmě to pak ty 104 kg mají dost velký problém se prosazovat dneska, že jo, to tak jako je na tom toku. Takže já si myslím, že ideální proporce 1,95 m a do nějakých 115 kg, ale v dobrý svalový modě si myslím, že je takovej, že jsi jako rychlej, dynamický a silný. No. Ale myslím si, že samozřejmě, tři nejdůležitější aspekty, jo. Tak ten první aspekt za mě je ta vůle cestovat za tím sportem, jo, jestli se to dá brát jako aspekt, ale vůle se vzdělávat, jo, vzdělávat se tím bojem, poznávat všechny možné váhové kategorie, ty různý styly, ty různé země, cestovat do zahraničí, vyjíždět jako z té komfortní zóny do té nekomfortní zóny a tam ne se jako, tam se snažit prostě adaptovat na ten styl těch daných borců a takhle budeš hrozně růst a budeš připravený na kohokoliv v tom zápase, to je, jestli se to takhle dá definovat, tak to je jakoby jedna. Jo, pak samozřejmě dbát jakoby mimo trénink a zápas na svou životosprávu i na ten stretching, protože konfí těžký vázy, ty svalový vlákna máme fakt jako velký, těžký a samozřejmě jako srdce a tady ty věci dostávají fakt jako naprdel proti těm nižším váhám, tak samozřejmě pokud chce člověk i v nějakým pokročilejším sportovním věku nebo tomu zápasnickým pokračovat, tak má ty obrovské zkušenosti, ale musí se o sebe starat, takže životospráva, jo, no a pak samozřejmě ten další aspekt je prostě zápasit i jako umět zápasit i chytře kvůli tomu, že získáš ty zkušenosti, dokážeš si jako pokrýt hromadu v tom prostoru, v tom boji, nedostat tolik úděl, abys to mohl dělat jako co nejdýl a užívat si svou zkušenost na oku. Jo, ale tak samozřejmě snažím se dělat maximum pro to, abych se mohl stát jednou jako šampionem v lize, kde prostě jsem si dal jako svůj cíl se prostě prosadit a kde cítím, že je opravdu potřeba řešit jako každý ten atribut i mimo ten trénink, jo? Takže jsem se zaměřil hodně na spánek, měl jsem nějaký takový svý večerní účastný jako legrásky, že jo, v rámci nějakýho CBDčka a takhle, tak všechno jsem vlastně jako tak vyresetoval, zlepšil jsem jakoby vlastně spánek, víš, a upravil jsem jako stravu, že samozřejmě neříkám, že si občas nedám burger, neříkám, že si nedám občas pizzu a tady ty věci, ale už je to minimálně, jo? V tom měsíci už to není jako nějakým, jakoby, že třeba budem si dávat jako tláskat do sebe něco, je to o tom, že jsem opravdu všechno jako poupravil a cítím to jako na sobě, cítím to na té kvalitě své regeneraci, cítím to i vlastně na kvalitě svého těla a cítím to v tom osobním životě, že mám za sebe takový asi lepší pocit, jako aktivnější.